Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam demontaż i montaż Sony Ericssona T610i. Ściągamy tę klapkę, baterię, kartę SIM i demontujemy tutaj z tyłu naszą obudowę. Podwadzamy ją najlepiej śrubokrętem tutaj w tym miejscu, bo ją bardzo ciężko zdemontować. Podwadzamy sobie tu delikatnie otwierakiem do obudów z jednej strony, następnie z drugiej. Ona przeważnie ciężko nam odchodzi, w tym przypadku nam zeszła szybko, dlatego że już była demontowana już nie raz. Gdyby ciężko Wam nie chciała tutaj w ogóle zejść, to podwadźcie w tym miejscu, tutaj, jakimś śrubokrętem i delikatnie weźcie do góry i ta obudowa Wam spokojnie tutaj odejdzie. I ją naprawdę bardzo ciężko zdemontować. Przeważnie jest tak, że ona z automatu nam tutaj odpina się wraz z zasięgiem, dlatego że jest tutaj domocowana specjalnymi tutaj zaczaskami razem wmontowana. Teraz zajmiemy się odkręceniem 4 śrubek. Jedna śrubka, druga i po drugiej stronie mamy 2 śrubki. I jeszcze nam nie odkręciły się śrubeczki. Wszystkie wyciągnięte. Co ciekawe, pokażę Wam w tych śrubkach. Są tutaj nakładki. W których telefonach są tutaj nakładki, podkładki, które właśnie dodatkowo właśnie wzmacniają siłę do kręcenia. Teraz zdemontujemy naszą przednią obudowę. Od samego dołu podwadzamy otwierakiem bądź innym narzędziem plastikowym płaskim. Od samego dołu podwadzamy i wzdłuż telefonu do samej góry z jednej strony, następnie z drugiej strony i obudowa nam fajnie odeszła. Następnie przechodzimy do demontażu wyświetlacza i demontażu tej płytki klawiatury. Pierwsze co, tu mamy joystick, nakładkę joysticka. Przechodzimy do demontażu naszego wyświetlacza, podwadzam delikatnie. Tu widzimy, mamy nalepkę zasłaniającą, kładziemy ją na chwilę na bok i tutaj podwadzamy delikatnie, jest taki fajny zaczep i wyciągamy nasz wyświetlacz wraz z taśmą. Następnie tutaj mamy drugi zaczep od klawiatury numeryczno-funkcyjnej, podwadzamy i fajnie nam odchodzi. Następnie widzimy naszą płytę główną, podwadzamy płytę w jednym miejscu i też nam fajnie wszystko odchodzi. Na korpusie widzimy główny głośnik, wibracja i mikrofonek. Tak to wszystko mniej więcej wygląda. Naprawdę w bardzo prosty sposób można zrobić demontaż i montaż tego telefonu, czyli Sony Ericssona T610. Tu na płycie głównej mamy jeszcze aparat główny, też możemy go zdemontować, również fast port ładowania też możemy zdemontować. Wszystko jest praktycznie w telefonie wymienne, podobnie jak w Nokiach starszego typu. Teraz zajmiemy się demontażem ponownym tego telefonu. Nakładamy płytę główną w to samo miejsce. Mocujemy na płycie głównej klawiaturę funkcyjno-numeryczną. Wpinamy naszą tasiemkę i blokujemy blokadą. Następnie podobnie robimy z naszym wyświetlaczem. Mocujemy go w to samo miejsce, w którym się znajdował. Troszkę jest problem z tym mocowaniem tego wyświetlacza, bo właśnie nam nie chce wejść. Troszkę to wejście jest takie właśnie nieidealnie właśnie tutaj zrobione pod tę taśmę i mocujemy nasz wyświetlacz. Aha, pamiętajcie jeszcze oczywiście o naszej zaślepce tutaj wyświetlacza, by ewentualnie nam to nie wyskoczyła tasiemka podczas pracy, bądź gdyby telefon na przykład upadł, czy coś w tym stylu. Wyświetlacz już jest założony. Teraz zakładamy nakładkę naszego joysticka. Wszystko już jest założone. Teraz pamiętajmy oczywiście o przetarciu tutaj naszego wyświetlacza.
Najlepiej siateczką z mikrofibry, wycieramy sobie. Ja już to zrobiłem, więc nie będę tego wycierał, ponieważ starałem się mniej więcej tego wyświetlacza nie dotykać. Teraz zakładamy oczywiście klawiaturkę numeryczną funkcyjną i naszą przednią obudowę. Blokujemy na wszystkich zaczaskach. Teraz zajmujemy się przykręceniem wszystkich 4 śrubek, które wcześniej odkręciliśmy. Jedna śrubka. Druga. Trzecia i czwarta. Teraz w tym momencie nie zapomnij oczywiście o klawiszu włączania i włączania. Mocujemy go w tym samym miejscu, w którym się oczywiście znajdował. Klawisz włączania i wyłączania telefonu. Teraz mocujemy naszą tylny zaczep, tylną budowę wraz z głośnikiem, wraz z zasięgiem. Mocujemy go w taki sposób, że przesuwamy tutaj, jak widzicie, przesuwamy na tych mocowaniach. Tu jest tak dość ciężko zamocować właśnie. O, jest, weszło nam. I z drugiej strony też nam weszło. Jest dość ciężko właśnie przemocować te zaczaski, bo tu jest tak wszystko idealnie dopasowane. I tak to mniej więcej wygląda. Wszystko jest ok. I zakładamy sobie jeszcze naszą tylną klapkę. Jak widzicie, demontaż i montaż Sony Ericssona T610 jest bardzo prosty. Wymaga tylko chęci tak naprawdę i takich banalnych narzędzi do pracy. Więc jeśli macie taki telefon w domu, chcielibyście go naprawić, macie do niego części, to bardzo polecam naprawić ten telefon. Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie pod tym filmem. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was również do kolejnych odcinków z udziałem Nokii, Sony Ericssonów i innych telefonów klasycznych. Zapraszam Was również do oglądania poprzednich odcinków z udziałem właśnie telefonów klasycznych. Cześć!